Całą noc deszcz padał i był bardzo silny wiatr. Teraz jeszcze trochę popaduje, ale już coraz mniej. No tutaj ubrania mi wyschły, tak jak przewidywałem. Suche jak pieprz. Dobrze. Skarpety też suchutkie. Tak, tutaj w zimnej porze lepiej suszyć ubrania niż w ciepłej, bo jak się tu puści ogrzewanie, to wszystko schnie szybko. A tutaj chłód. No. Na dole chłodno. Co prawda cieplej niż, pewnie cieplej niż na zewnątrz, ale chłodno jest. Niestety będę zmuszony przerwać wycieczkę i wracać do domu ze względu na stan zdrowia. Coś tutaj dzisiaj w nocy strasznie mnie brzuch rozbolał. Nie wiem, czy coś zjadłem niedobrego, czy co, ale to po zjedzeniu tak szybko mija, a tutaj w zasadzie nadal czuję ból. Więc chyba lepiej będzie wrócić do domu i podjąć jakieś działania w kierunku sprawdzenia tego, co to może być. Bo tam dalej, no jak dalej pojadę, to dłużej będę musiał wracać do domu. Jak to się nasili, to będzie tylko gorzej. A tutaj w zasadzie tylko mam 2 skoki. Dzisiaj przejadę kawałek i jutro. Chociaż może nawet czy dzisiaj bym dał radę przejechać. Raczej wątpliwe.
Raczej wątpliwe, no ale zobaczymy, ile to jest kilometrów, żeby... No. Trochę ponad 50 km. No, powiedzmy 50. Bo tutaj po jakichś tych 50. Może i bym nawet dał radę. Znaczy, no, ja dam radę, tylko czy baterie dadzą radę. Bo jest chłodno i baterie już nie mają takiej pojemności jak wtedy, kiedy jest ciepło. Latem dałyby radę 50 km, tak, bez problemu. Teraz trudno powiedzieć. No nic, ale trzeba coś działać. A, tu jest herbata jeszcze z wczoraj. To dla śmieci. Trochę ją podgrzeję, żeby była w termosie ciepła. No i co tu zjeść na taki bolący żołądek? Czy nie wiem, czy to żołądek, czy co innego, ale tak jakby gdzieś w tym rejonie. Co by tu zjeść? Jajecznicę? Może zjem jajecznicę na maśle. Co tam takiego delikatnego miałbym? Ewentualnie tylko chleb z drzemem. Bo tak to wszystko jakieś takie żółty ser, czy tam jakieś te wędliny, to zawsze trochę mogą tam drażnić żołądek. Może rzeczywiście tylko chleb z dżemem. Twarożek jakby był, to też byłby dobry, ale nie ma.
Tutaj na poprawę pogody chyba nie ma co liczyć, bo rzeczywiście niebo totalnie zachmurzone. Totalnie. Tu już powoli woda dochodzi do punktu wrzenia i będzie można śniadać. Musiałem okno otworzyć, bo za gorąco jest, 24 stopnie. To teraz, jak go otworzyłem, tutaj gdybym nie otworzył, to już byłoby 26. Ale to dlatego, że woda się gotuje i podgrzewa atmosferę. A teraz tam w piecyku działa jeszcze ten palnik spirytusowy, resztka jego. Myślę, że akurat wypalę to na ten do czasu wyjazdu stąd. A w sumie jest szansa dojechać za jednym skokiem do domu dzisiaj. No jest. I tutaj jeszcze dodaję do termosa. No tu brakowało. No, prawie że idealnie tej wody nalałem, tak żeby tu uzupełnić i kawę zrobić. No tam zostały 2 łyżki. Dobrze. O, dużo kawy zrobiłem. Trzeba będzie znowuż coś opowiadać. Jakieś morskie opowieści. Skoro tyle kawy, to będę pił i pił. Dobrze. No to ten dżemik w takim razie. Rzeczywiście sprawdzę, jak tu będzie działać na żołądek. No nic mniej lekkostrawnego nie ma. Wszystko, kurczę, raczej cięższe rzeczy.
z tą przyczepą z napędem już jechałem 40 chyba 2 km i bez problemu, prawdę mówiąc, chyba nawet jeszcze na rowerze w tym zostały chyba 3 kreski, że tylko dwie zeszły, może 2 kreski zostały, tak czy inaczej, że 43 km zrobiłem bez problemu. Bo wcześniej jak jeździłem z tą przyczepą bez napędu, no to po drodze robiłem po 50 dziennie, ale po drodze ładowałem. To było latem, więc z tymi panelami ładowałem, dlatego tutaj nie wiem dokładnie, ile by mi wystarczyło tych baterii na jaki dystans. No można by dzisiaj sprawdzić właśnie. Bo bym jechał właśnie około 50 km. Z tym, że właśnie dzięki napędowi przyczepy to jednak pod te górki, jak się podjeżdża, to mniej się zużywa prądu, a to właśnie najwięcej wtedy bierze, najwięcej przy podjazdach. Duży prąd, a jedzie się powoli. Aha, kurczę, zapomniałem, tu mam płatki owsiane. Ciekaw jestem tylko, z czym miałbym je zrobić. Mleka jakiego tego nie mam, tylko takie. A niektórzy na wodzie gotują te płatki owsiane. Ale już teraz nakroiłem chleba, to już zjem ten chleb. Co prawda fachowcy mówią, że przy zatruciu bakteryjnym właśnie nie należy dawać tych pożywki bakteriom i nie jeść słodkich rzeczy. No, ale ten dżem jest bardzo słodki, nie jest, to jest taki chyba nisko słodzony. Tak, o obniżonej zawartości cukrów. No właśnie tak czułem, jak jadłem, że raczej dużo tutaj cukru nie ma w tym. No trochę tak kiepsko wracać, kurczę. Tutaj. No, problemy były. Nie można powiedzieć, że tak bezproblemowo teraz jechałem, ale takie drobne. No to próbuję.
Jakby co, mam środek przeciwbólowy, zapakuję i jadę. No, ale już tą kanapkę to zrobię mniej dietetyczną. Aczkolwiek nie taką straszną. Nie tak strasznie ciężkostrawna. Jakaś pasta rybna i ser. Sera dużo. I jest kanapka. Tutaj zdaje się mam torebkę. Też chyba po kanapce. A nie, to jest ta torebka, którą był zawiązany worek z tym jedzeniem z tego ze sklepu. Tutaj nawinę. O, następny jakiś. A nie, to samolot. Myślałem, że następny wędkarz jedzie motorówką. Dobrze. No i zrobiło się tutaj 25 stopni. No, 25 równiutko. Oj. No tak, przy takich temperaturach plus 5, plus 6 to ciężko tutaj tak wycyrklować z temperaturą, bo jakiekolwiek ogrzewanie tam się daje, no to co najmniej 15 stopni wyżej jest. No to przy 5, ale to gazowe, gazowe, właśnie, a właśnie tutaj ten palnik spirytusowy daje gdzieś 20 stopni wyżej. Bo nie można go regulować. No i rzeczywiście kawy zostało mi dużo. Jakoś, nie wiem, dużo zrobiłem? Dziwne. Zwykle 1,5 kubka było, teraz prawie 2. No może trochę więcej. No to będę ciągnął dalej temat kotwic. Skoro tak dobrze idzie, cały czas o kotwicach, to może dalej. Otóż kotwica, żeby właśnie, tak jak już chyba w poprzedniej opowieści było, na przelot morski musi być bardzo dobrze zabezpieczona i dociągnięta. Nie może mieć żadnego luzu. Dosłownie centymetra, milimetra wręcz. Musi być tak dociągnięta mocno, żeby w ogóle się nie ruszała. Jak tylko zacznie się ruszać, to od razu robią się nieszczęścia. Oczywiście te nieszczęścia są przy złej pogodzie. Przy dobrej pogodzie to ona może wisieć za burtą i nic się nie stanie. Ale no nie co dzień 1 maj. Także te pogody też raczej bywają różne.
No i właśnie byłem kiedyś na takim statku, gdzie nie był zbyt nowy. Można powiedzieć, że był stary. No i właśnie tu jest problem z kotwicami na starych statkach, że one są wyregulowane, łańcuch jest tak wyregulowany, że pasuje na taką zapadkę hamulcową, tak? Która blokuje łańcuch całkowicie. To tam praktycznie nie ma możliwości, żeby ten łańcuch poleciał, jeżeli tutaj się zablokuje. No ale chodzi o to, że z latami eksploatacji ten łańcuch rdzewieje coraz i wtedy te ogniwa się trochę cieńsze robią. Oczywiście nie mogą być zbyt cienkie, po prostu inspekcja wtedy nie przepuści, ale jeżeli będą troszkę tylko cieńsze, to on się też wydłuży trochę i wtedy już tak dokładnie nie pasuje na ten hamulec taki zapadkowy. I wtedy jest problem, bo wtedy trzeba linami stalowymi dociągać i ściągaczami. Tak czy inaczej je się zakłada, nawet jeżeli to wszystko działa perfekt. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Ale wtedy to tak no, przy dobrym tej zapadce ten sprzęt do ściągania, te liny i ściągacz nie musi być aż tak dobry. Tam niestety właśnie to było, że ta kotwica miała luz i trzeba było ją dociągać linami stalowymi ze ściągaczem. No ale właśnie tak to jest, że jak statkiem trzepie o falę, to ten ściągacz powoli się luzuje za każdym uderzeniem, tak? Dlatego niektóre ściągacze mają takie zabezpieczenia, no, żeby się nie odkręcały, no, ale akurat tam nie było tego. I ponieważ dosyć długo nas tam waliło, to ta kotwica poluzowała się i zaczęła szaleć w tej takiej, też miała taką kieszeń. Zaczęła szaleć po prostu w ten sposób, że fala jak ją podbijała, to ona waliła tymi swoimi pazurami w górę tej kieszeni. Waliła to tak skutecznie, a zrobiła tam dziury. No i wiadomo, jak jest dziura, a dookoła woda. Znaczy woda tylko z falą dochodziła, bo to było powyżej linii wodnej, ale no wiadomo, w sztormie to poziom wody raz jest na wysokości pokładu głównego, raz na wysokości dna statku. Więc zaczęła się tam wlewać woda. No i oczywiście na każdym statku są czujniki właśnie tych zens tak zwanych. I zaczął sygnał wychodzić, że pojawiła się tam woda. No i ja tam byłem marynarzem i poszedłem tam jeszcze z mechanikiem. Kapitan zwolnił, trochę zmienił kurs, żebyśmy doszli na ten dziób, zobaczyli, co się dzieje i zadziałali. No tutaj ponieważ tam nie było możliwości odpompowywania wody z tego magazynku dziobowego, gdzie ta woda się gromadziła, to plan był taki, że odkręcimy właz do zbiornika balastowego poniżej, a ze zbiornika balastowego już nie ma problemu, żeby odpompować wodę. No ale niestety była duża fala, mimo zwolnienia, mimo zmiany kursu, to właśnie jak
dochodziliśmy do tego, do wejściówki, do tego magazynku, bo to mały statek, to taka niska była, to właśnie fala, ten dziób podskoczył, a potem zanurzył się i ta fala wlała się prosto na nas. No, mieliśmy dużo szczęścia, że nas nie zmyła. Oczywiście cali byliśmy mokrzy, nie? Bo to żaden sztormiak, takie ubranie przeciwdeszczowe nie pomoże, jak człowiek wpadnie do wody, tak siłą rzeczy. Będzie cały mokry. No i trochę też, to akurat drzwi tam były otwarte do tego, już otwieraliśmy drzwi, jak ta fala nas przykryła tam na tym i wlało się tam do środka, no ale odkręciliśmy ten włas, stwierdziliśmy właśnie to, że ta kotwica wybiła te dziury, odkręciliśmy włas, no i później już w zasadzie bez żadnych przeszkód wróciliśmy do nadbudówki, bo nadbudówka na rufie, na takich standardowych statkach jest. Także no, mieliśmy, że tak powiem, dużo szczęścia w tym, że ta fala nie była aż tak duża, bo to często się zdarza właśnie, że jak w czasie sztormu ktoś po pokładzie chodzi i fala wejdzie, to bywa, że że może go połamać, bo popchnie go na jakieś konstrukcje statkowe i wtedy uderzy się w głowę, gdzieś tam noga się wywinie nie tak jak trzeba, no różne mogą być komplikacje. A dwa, to potem jak ta woda wraca z powrotem do morza, to może takiego trochę ogłuszonego człowieka zabrać ze sobą. Tutaj chyba jednak kapitan popełni błąd taki, że w zasadzie powinien raczej zawrócić w ogóle, żeby z falą płynąć na ten czas, kiedy my tam poszliśmy. Ja nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, bo być może nie mógł. Czasami są takie strefy ruchu wyznaczone tutaj dookoła Europy i tam tylko w jednym kierunku można płynąć, więc być może to było w takiej strefie ruchu i był zobligowany, żeby tylko w tą stronę płynąć. Mógł bardzo wolno płynąć, ale jednak w tym kierunku. To takie jakby autostrady są. Tu dookoła Europy to tak bardzo dużo tych stref ruchu jest takich rozdzielonych. Bo i ruch jest wielki. Niebo wszędzie takie samo. Nie wiem, która to godzina jest. 9. Mógłbym o 11 wyjechać. 50 km. To tak, no, bardzo spokojnie licząc, z przerwami to jest 5 godzin. Może szybciej, może w 4 nawet, ale 5 to do 16, czyli za dnia. Chyba, że bym musiał stanąć na doładowanie. No ale jak tutaj wygląda sprawa? No jakby się poprawiło wręcz. Muszę jednak nie wracać. Tylko no pojadę dalej, będzie znacznie gorzej, bo się oddalam cały czas. Wtedy może być potrzeba, no nie, na 2 skoki bym jeszcze dał radę. Jakbym teraz podjechał tam, do tego miejsca, które
planowałem, to wtedy na 2 skoki. No nie dałbym rady na 1. No, jeszcze się zastanowię. Może rzeczywiście. Bo cały czas do śniadania non stop czułem jakiś taki teraz coś może z żołądkiem, ale raczej nie miałem problemów z żołądkiem, ale kiedyś muszą wystąpić. Wieje, nawet jak wyjadę na drogę, to nie będzie takiego. Ale na szczęście wiatr będzie nie pchał do domu. Nie zabieram, stały po kółkach. Chyba dam radę złożyć bez tego. Składanie jest gorzej, składanie jest łatwiejsze. Wezmę to, żeby nie świecić. Taki wiatr, że mimo temperatury tam +5, ręce marzną. No tutaj mam nadzieję, że widać jak stromo jest, ale tutaj, żeby stąd wyjechać, to nie jest jeszcze koniec, bo tam jeszcze długi podjazd jest, ale już po tych płytach betonowych to koła
nie będą traciły przyczepności, więc raczej nie powinno być tam problemów. No to teraz następny podjazd, tam. No, tu początkowo lekko, ale tam końcówka już jest stromo. Znowu te śliskie liście. Teraz nie ruszę tu pod górę. A niech to tak. Tamtą stroną jakbym jechał, to no cóż, trzeba powoli zjechać. Dobra. Dobra. I wyhaczyć. Niestety znów. No ale widać właśnie, że tutaj było tak samo stromo jak tam. Trochę cofnę jeszcze. Dobrze, może tak. Wcale nie było tak stromo. Nie było stromo, tylko niestety trochę przednie koło cały czas się ślizgało. Może gdybym nie ruszał przedniego napędu, to bym tak nie skakał, bo właśnie przy tym przednim napędzie, jak włączam na przykład przez piach czy przez coś,
to właśnie zaczyna mną rzucać. Dlatego chcę po prostu mocniejszy silnik ten, żeby tylnie koło napędzała, z przedniego zrezygnować. I wtedy stabilniej będzie się jeździć. Bo mówię, zawsze jak, zwłaszcza na takich sypkich drogach, o, coś jedzie. No ale tutaj może mi ominąć. Nie ma problemu. No dobrze, to teraz mam nadzieję, że już bez przygód. Niestety zapomniałem założyć kierunkowskazów.
Dzień dobry. I nie wybrałem luzu na hamulcu, niestety. Teraz słabiej hamuje. Teraz powinno być ok. No. Zahamuje, to rower bez podpórki stoi. Ruszamy. Dawać. Ruszę za ostatnim autem, żeby nie hamować tutaj. O, teraz.
troszeczkę. Wystarczy. Dzięki. Tu jest miejsce przystankowe. Ja tutaj chcę oprzeć rower, bo chcę tam jeden hamulec dokręcić na tym, na przyczepie. Niestety tam nie można usiąść, bo mokre jest jak wiatr. A tutaj też od wiatru jestem osłonięty. No, zaraz zobaczę, o której dojechałem tutaj. Szacować 12. Jechałem do 10:45 powiedzmy. Godzinę 15 minut, tak? Gdzieś około 20 km jechałem, bo stąd jest chyba niecałe 30. O! Hej, tam grają, 12.
Chwila postoju dla ogrzania rąk. Coś marzną mi. Słabe krążenie mam. W stopach też. No jest 13. Dochodzi, za minutę 13 jest. Tutaj było 11 km z tego miejsca do postoju, a stamtąd gdzieś właśnie chyba 12:30 ruszyłem, czyli no trochę ponad 20 na godzinę. Tu zostało 13 jest, czyli jeszcze 20 km. No to tak do 14:30 powinienem zdążyć dojechać. Stopy też mi marzną, no ale stóp już nie ogrzeje. Musiałbym tam napalić w piecu. A tutaj ręce to chociaż w kieszeniach sobie grzeje, żeby jechać dalej. O.
No ale tempo jest niezłe, rzeczywiście. W sumie to jadę tutaj szybciej niż z tą przyczepą, tą małą jechałem. Tam jeździłem gdzieś 10 km na godzinę. I tam no nie ładowałem roweru po drodze, czyli to tak było jazda z przerwami, a taki sam rower. Tyle, że może dłuższe trasy były, dlatego chyba dlatego tak wychodziło gdzieś 10 na godzinę, że tak 80 km to gdzieś z 10 godzin jechałem, bo więcej przerw było. Teraz krótkie przerwy, więc szybciej będzie. No ale to dobrze, bo to znaczy, że można całkiem nieźle tutaj, całkiem szybko jechać z tym zestawem. No i też daleko, bo tutaj tu jedna kreska zeszła z tego wyświetlacza, a z wyświetlaczy tych tam w przyczepie to pozostało tak samo jak było w kartuzach, czyli jedna zgasła lampka po prawej stronie, a po lewej wszystkie 4 się palą. Także te akumulatory są wystarczające, żeby tak podołać dłuższej jeździe. Tak samo jak tutaj te. Tu inny rower, jakbym kupował, to właśnie ten, chyba z większą baterią. Są takie, które mają 30 Ah, tak? Ten ma 15 tylko. 2 razy większa i wtedy rzeczywiście ten zasięg z taką napędzaną przyczepą byłby już znaczny. Coś koło 100 km podejrzewam. No może 80. No to ruszam dalej. Jest 13:10 chyba. Tak mi z wyliczeń wychodzi dokładnie, tak, 13:10 i jadę dalej.
Jest godzina 13:55. No tu jeszcze z 5 minut jazdy mam do tego punktu pożegnania, a później następne 5 minut gdzieś do domu, bo stamtąd jeszcze kilometr. Także czas wyjątkowo dobry. Około 50 km. Jeszcze zobaczę dokładnie na mapie, ile to jest. Około 50 km zrobiłem. No 3 godziny 15 minut. No bardzo dobry czas. Można powiedzieć, że jestem zadowolony tutaj z przyczepy, jak to teraz działa wszystko. Nie tylko napęd. Tutaj dograły się wszystkie elementy. Dzięki zmianie sprężyn na twardsze teraz nie wykręca mi się w ogóle ten bolec tam, przez którego chyba 2 razy miałem naprawę po drodze. Więc jest dobrze. Hamulcami jeszcze trochę poćwiczę, nie jest źle, ale myślę, że te okładziny zmienię na jakieś bardziej lepiej hamujące i zobaczymy. Może trochę regulacji też, bo to teraz to się znów ponaciągało wszystko po tym ustawianiu przed wycieczką. Bardzo jestem zadowolony właśnie z tego, że ten napęd nie zużywa tak dużo prądu. Ciekawe, właśnie się obawiałem, że te baterie mogą być za małe. Ale jest wręcz przeciwnie, są świetne. To te w rowerze się szybciej wyczerpują. No teraz zastanawiam się, czy niezbyt pochopnie przerwałem wycieczkę, bo już tak wszystko w miarę dobrze jest. Sądkiem i ten. Podejrzewam, że to mogły być jakieś gazy w jelicie albo coś tam. No ale na morzu to jest taka zasada, że jak coś tam piszczy, obojętnie głośno czy bardzo cicho, należy sprawdzić, nie lekceważyć. Nie lekceważyć najdrobniejszego piśnięcia, bo właśnie zwykle zlekceważenie takich drobnych symptomów później są wielkie awarie. Jeżeli sprawdzimy, że to piszczenie niczym nie zagraża, to może sobie piszczeć, prawda? I nie ma problemu.
możemy to zostawić tak jak jest, piszczące, ale najpierw musimy wiedzieć dlaczego. No i ja tak samo podchodzę właśnie do zdrowia. Jak coś boli, trzeba sprawdzić, co boli, i wtedy, jeżeli to tam takie, jak mówię, standardowe rzeczy, nie przeszkadzające specjalnie, znaczy nie zagrażające zdrowiu, no to mogą boleć. Życie boli. Ale najpierw trzeba wiedzieć dlaczego. Ups. Trochę uderzyłem. Trochę za blisko tego słupa przyjechałem. No i uderzyłem w niego, ale uderzyłem tym krawędzią dachu. Właśnie po to ta krawędź wystaje. Znaczy nie tylko po to, ale między innymi po to wystaje, żeby ewentualnie ona przyjęła uderzenie, na przykład właśnie o jakiś róg budynku czy coś. Tak samo tu listwy są jeszcze na bokach też, po to, żeby po tych listwach szło, jak jakieś przetarcie będzie. No to czas tu się pożegnać. Tutaj mamy, żebyście uwierzyli mi, tu jest Gdynia, tak? O, godzina jest 14:06. Także no, 3 godziny 20 minut jechałem tutaj. A było około 50 km, tam nie liczyłem dokładnie. Bałem się, że może nie wystarczyć prądu, ale widzę, że tak. Widzę, że tutaj jeszcze jest w tym baterii przedniego silnika, a z baterii tego silnika głównego roweru jakby zniknęły 2 kreski na 5, czyli jest gdzieś połowa, bo to nie można mówić, że 60% zostało, nie, to gdzieś połowa została baterii. A teraz tutaj patrzymy, o proszę, tu są 4 kreski, 4 światełka, a tam 3 na tym, czyli jeszcze te baterie tego silników przyczepy jeszcze długo mogłyby służyć. Także jest naprawdę dobrze. Sądzę, że tutaj z taką lepszą baterią w rowerze to gdzieś około 100 km można liczyć przelot bez ładowania w międzyczasie. To jest naprawdę nieźle. No i tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek i oby do zobaczenia w następnych.